A w tym tygodniu znajdujemy się na koreańskiej prezentacji nowego modelu znanej i popularnej marki Hyundai. Hyundai postanowił dodać kolejny samochód do linii modelowej Ioniq i w tym momencie znajdujemy się na polskiej prezentacji nowego modelu, jakim jest Ioniq 6. Chodźcie, zobaczymy, co ciekawego zaprezentowała właśnie ta koreańska marka w takim samochodzie, jakim będzie Ioniq 6. Ioniq 6, przed nami właśnie i przed Wami najnowsza generacja, jeśli chodzi o linię Ioniq. Coś niesamowitego, jeśli chodzi o tą stylizację. Samochód, który dosłownie wyjechał praktycznie z gry Cyberpunk lub właśnie z takich odlotowych oczywiście konstrukcji, czy z gier komputerowych, bo praktycznie zobaczcie, futurystyczny kształt, który tutaj jest oczywiście nawiązaniem do Streamlinerów. Tak mówi oczywiście Hyundai, że ten samochód jest i był projektowany właśnie z lekkim patrzeniem na takie słynne Streamlinery, jeśli chodzi oczywiście o samoloty. I to widać. Zobaczcie, jak on jest niesamowicie ładnie ukształtowany, jak jest płynnie zrobiony. Ioniq 5 oczywiście był bardzo kanciaty. Był to taki samochód niczym wyciągnięty lekko z Minecrafta. Ioniq 6 widać, że też ma gdzieś te nawiązania, jeśli chodzi oczywiście o te wszystkie trójkąty, kwadraty, które tutaj się pojawiły, ale jest niesamowicie wyoblony. Wszystkie te nadkola, ten bok, który jest niesamowicie tutaj wykształtowany, a także i ten tył, który przepięknie schodzi się właśnie, jeśli chodzi o tą tylną część linii nadwozia. Jeśli chodzi o przednią część, pojawiło się tu parę nowych elementów. W szczególności warto zwrócić na nowe reflektory. Nowe reflektory się tutaj pojawiły. Są to pierwsze reflektory w Hyundaiu, jakie są w technologii matrycowej. Tak, to są Matrix LEDy, takie jak już były dostępne na przykład w koncernie Kia, tak samo właśnie w Hyundaiu już teraz się pojawiły. I nowy Ioniq 6 jest pierwszym modelem, który wprowadza właśnie te matrycowe światła. Jeśli chodzi oczywiście o megapiksele, nie do końca jeszcze producent zdradza, jaka tu jest rozdzielczość tego, ale podejrzewamy, że okolice 9 megapikseli, jeśli chodzi o te światła, się tutaj pojawiły. Oczywiście nawiązanie, jeśli chodzi o te kwadraciki, także do właśnie Ioniqa 5, który już był zaprezentowany i także pojawiło się oczywiście przypomnienie tutaj, jakim modelem jeździcie. Ioniq 6. Pojawiły się także, jeśli chodzi o takie nowoczesne formy, pojawiły się cyfrowe lusterka. Oczywiście występują one za dopłatą, ale są to w pełni cyfrowe lusterka, które także są składane, ale warto zwrócić uwagę, jak one wyglądają. Mają tutaj napis Hyundai, ale także oczywiście są w środku bardzo ładnie takim przezroczystym plastikiem oczywiście obudowane, a w środku widzimy także te piękne kwadraciki. Jeśli chodzi o ten samochód, mamy niesamowity kolor, oczywiście podobno się nazywa w jakiejś formie, że to jest kolor niebieski. Dla mnie jest to bardziej kolor fioletowy niż niebieski, ale niesamowicie wygląda. Wygląda jak taka śliwka. Po prostu jeśli chodzi o jasne scenerie, na pewno będzie świetnie wyglądał, a w ciemnych będzie po prostu dobrze się prezentował, jeśli chodzi właśnie o takie ciemniejsze scenerie. 11 kolorów do wyboru, a także parę rodzajów felg. Oczywiście zaczynamy od 18-calowej felgi, kończymy na 20-calowej feldze, którą mamy także tutaj w tym pakiecie i w najwyższych oczywiście wersjach wyposażenia Ioniqa 6. Gama silnikowa została praktycznie bardzo podobna, jeśli chodzi o Ioniqa 5, tak samo w Ioniqu 6 są podobne praktycznie silniki. Podstawowy silnik z napędem RWD, bo tak, oczywiście ten samochód też występuje z napędem 4x4. W podstawowej wersji mamy 151 koni połączone z baterią 54 kWh i oczywiście to będzie robić największy zasięg, no bo jest najbardziej oszczędną także wersją. Jeśli chodzi o taką tradycyjną wersję, mamy 229 koni połączone z baterią 77,4, czyli dosłownie to samo, co mieliśmy, jeśli chodzi o Ioniqa 5 w najwyższej możliwej wersji, taką jak mamy tutaj zastosowaną, z napędem AWD, czyli napędem 4x4. Mamy 325 koni, baterie 77,4 kWh. Według producenta pozwala to przejechać okolice 600 km, oczywiście na jednym ładowaniu w tej środkowej wersji, ale tak jak warto zwrócić na to uwagę, w Ioniqu także pojawił się frank pod maską, taki sam jak był w Ioniqu 5. Co prawda tutaj ewidentnie jest troszeczkę bardziej płytki i tutaj jednak troszeczkę mniej zmieścimy. Kiedy będziemy mieć wersję oczywiście z mniejszą mocą, ten frank jednak będzie troszeczkę większy i bardziej użyteczny.
Boczna część Hyundai Ionika 6 to na pewno jest duży wyróżnik tego samochodu, jak on niesamowicie wygląda. Niski samochód, 4,9 metra, prawie 3 metry rozstawu osi, to tutaj to widać. Oczywiście platforma EGMP, która była zastosowana w Ioniqu 5, także tutaj postanowił Hyundai także ją zastosować. Bateria umiejscowiona oczywiście jak najniżej, bateria w wersji 50 lub 77 kWh, to jest najważniejszy oczywiście wyróżnik tego samochodu. Ukrywane klamki, takie same jak mieliśmy już w Ioniqu, oczywiście 5, a także i dosyć długie tylne drzwi, bo w końcu ma być to taka elektryczna, lekko oczywiście limuzyna. 20-calowe koła. Jeśli chodzi o tą wersję oczywiście 325 i wysoki pakiet wyposażenia, startujecie, jeśli chodzi o koła, oczywiście od najtańszej wersji w 18 calach i z największym zasięgiem, bo czym większe felgi, tym jednak zasięg lekko spada. Warto na pewno zwrócić uwagę na tył. Tutaj najbardziej widać tego streamlinera, którym się oczywiście wizjonerzy projektujący ten samochód inspirowali. Zobaczcie, jak niesamowicie i jak odlotowo to po prostu wygląda. Ładne, gładkie linie oraz schodzący tym bioderkiem oczywiście tylne nadkole i ten tył, który Wam zaraz pokażemy, bo tu z tyłu to dzieje się naprawdę dużo. Tył to jest po prostu duże zaskoczenie i tak mocno odlotowego samochodu dawno nie widziałem. Tu mamy dwa oczywiście spoilery. Jest to oczywiście sedan, których dzisiaj już naprawdę dużo się nie produkuje, a zobaczcie jak on niesamowicie wygląda. Jedna świetlna część oczywiście spoilero oraz charakterystyczny wyróżnik linii Ioniq to na pewno jest ten długi, ciągnący się ledwo przez całą szerokość samochodu oraz do tego zobaczcie jak on jest pięknie schodzący w dół, cały ten zderzak. Zderzak, który też tutaj jest mocno pociągnięty, a także i pojawiły się tutaj bardzo ładne kły w formie oczywiście świateł przeciwmgielnych. Niesamowicie jest to zrobione i widać tutaj charakter po prostu w tym samochodzie. Jest oczywiście także elektrycznie otwierana klapa, która jest w formie sedana. Co prawda otwór, jeśli chodzi o ten bagażnik, jest naprawdę fajny i przyjemny, bo mamy dosyć dobry dostęp do niego. A jeśli chodzi o pojemność, teraz Wam nie przytoczę, postaramy się Wam oczywiście dopisać na ekranie, ile jest pojemności bagażnika, ale jeśli chodzi o jego pojemność, to jest niesamowicie długi jak na sedana i oczywiście tutaj myślę, że dosyć dużo bagażu się także zmieści. In order to raise the environmental awareness, I decided to put on a fashion show in the metaverse. Ładowanie Ionika to jest też bardzo ważny element. 240 kW, jeśli chodzi o złącze CCS, jesteście w stanie dostarczyć do tego samochodu, co pozwoli Wam naładować baterię tego samochodu, oczywiście o tej większej pojemności, w okolice 18 minut do pełna, jeśli chodzi oczywiście o ten tryb taki bardziej do 80%. 240 kW to jest troszeczkę mniej oczywiście niż było podawane w Ioniku, bo tam było okolice 350, ale faktycznie te samochody najczęściej właśnie osiągały te 240 kW i właśnie Hyundai najczęściej właśnie teraz przy Ioniqu 6 wspomina o tych 240 kW, jeśli chodzi o największą szczytową moc ładowania Ionika 6. In order to offer a space of possibilities for you, careful thought was put into both the interior and exterior design from the beginning. And the cabin was stretched out to increase the space inside. It's a space that fits your diverse lifestyles, that pursues sustainability, and that cares about you. Wnętrze Ionika 6 to także jest bardzo ładny element, ale znany nam już najbardziej właśnie z Ionika 5. Co prawda parę drobnostek się zmieniło, więc chodźcie zobaczcie, co jednak Ioniq 6 ma więcej do zaoferowania niż Ioniq 5. Elementami charakterystycznymi na pewno są te wirtualne lusterka, które oczywiście widzimy sobie przez szybę, ale są zastosowane tutaj takie jakby lekko, nie wiem, uszy, w których widzimy po prostu obraz, który się pojawia w tych lusterkach i mamy to lusterko z jednej, jak i z drugiej strony. Warto na pewno zwrócić uwagę na to, że są niesamowitej rozdzielczości. My mamy tutaj dosyć mocne oświetlenie, ale myślę, że nawet w ciągu wieczora będą tutaj naprawdę dosyć dobrze widoczne wszystkie pojazdy, bo po prostu jest wysoka rozdzielczość. Ekrany pozostały takie, jak były w Ioniku. 10-25 cala na środku oraz oczywiście to, co przed kierowcą i system jest praktycznie też identyczny. To jest wszystko to, co już Wam opowiadałem przy Ioniku 5 i przy innych modelach, jeśli chodzi o Hyundai'a. Tradycja, która po prostu
naprawdę dosyć dobrze wygląda. Elementem, który się pojawił tutaj na środku, to jest oczywiście proces ładowania oraz pewne elementy, które z nami komunikuje się właśnie Ioniq, tym słynnym symbolem Morsa, którym oczywiście te 4 kropki oznaczają literę H. Teraz w tym momencie możecie tutaj widzieć proces ładowania, może być także oczywiście podłączony do jeszcze paru innych elementów i Hyundai może nam się tymi 4 kropeczkami trochę komunikować razem z nami. Zostało na pewno też zmienione sterowanie, jeśli chodzi o szyby. Zostało przeniesione na tunel centralny i troszeczkę, szczerze powiedziawszy, to jest element, który może budzić lekkie kontrowersje, bo w większości raczej szukamy tego sterowania szybami gdzieś tu po bokach. Jeśli chodzi o materiały i wykończenie, zobaczcie, tu mamy oczywiście wszystkie elementy w formie materiałów, które są z recyklingu, tak samo oczywiście boczki i te faktury, które są tutaj się pojawiły, to są elementy oczywiście z recyklingu. Ładne podświetlenie ambientowe, jeśli chodzi o deskę oraz oczywiście boczki. Hyundai także wspomina o tym, że fotele, które są tutaj zastosowane, to nie jest skóra wegańska, tylko prawdziwa skóra, ze względu na to, że po prostu jest także wykonywana i oczywiście pozyskiwana także z upraw ekologicznych, ale ma bardziej dać marce takiej premium, lekko sznytu, żeby to było czuć i właśnie faktycznie czuć, że to jest skóra naturalna, a nie taka plastikowa krowa. Tradycyjny układ nawiewów, to wszystko pozostało z Ioniqa takie same i także ten wybierak biegów, który też jest charakterystyczny, też właśnie z Ioniqa 6. Dużo miejsca, dużo przestrzeni, dach panoramiczny, który tutaj się, taki bardziej szyberdach, który się pojawił, który oczywiście możemy sobie tutaj otworzyć jednym ruchem, włącznie oczywiście z lekkim, małym windshotem. No i idziesz sobie tutaj w kimkę wtedy. I to jest właśnie prezencja, jeśli chodzi o nasza PR menedżera, jeśli chodzi o Hyundai'a. On musi pokazać zawsze, że Hyundai'e są jednak lepsze. No znajdź mi lepszy samochód. Miejsca, jeśli chodzi o kolana, mnóstwo. Miejsca nad głową także jednak jest sporo. Ioniq 6, na pewno niesamowita prezentacja i niesamowity także samochód. Ciekawostka, która wyjedzie już niedługo na drogi, bo już praktycznie w następnym roku możecie oczywiście ten samochód sobie zamówić oraz niedługo także właśnie otrzymać. Bardzo ciekawy samochód, który z chęcią oczywiście dla Was przetestujemy w bardziej dogłębnym materiale. Już niedługo, jak oczywiście pojawi się pierwszy egzemplarz w parku prasowym.